Gdzie obecnie jestem? Na lotnisku. Jest dosyć chaotycznie. Jest ranek, świt, Bangkok. Udajemy się gdzie? Do Doha. Liniami Qatar Airways z głównego lotniska w Bangkoku. Jeżeli tutaj będziecie przylatywać, łatwiej jest na tym lotnisku, ponieważ metro tutaj dojeżdża bez problemu, ogarnąć można Wi-Fi bezpłatne, tylko trzeba się zalogować, podejść do stanowiska. Później można sobie tutaj kartę kupić. Jest tutaj łatwiej. Na tym lotnisku, jak kilka odcinków wcześniej oglądaliście, na której ja przyleciałem, jest to takie lokalne lotnisko, ponieważ ja z Wietnamu przylatywałem, jest o wiele trudniej. No zresztą widzieliście, że cały czas miałem pod górę. Ja Was zapraszam na takie podsumowanie w tym odcinku, no i na podróż do Doha, ale to nie tylko do Doha będzie w tym odcinku, polecimy jeszcze dalej. Trochę może słów podsumowania, to walutą, jaką posługuje się Tajlandia, to bat. To jest 20 batów. 20 batów warte jest około 2 zł 50 groszy na ten moment. Ludność Tajlandii około 70 milionów mieszkańców. Jestem już po odprawie bagażowej i od razu w Qatar Airways do takich maszynek Was przekierują. Nie do żywego człowieka, tylko do takich maszynek. Skan paszportu i tak dalej. To i tak nie działa. W moim przypadku. No i tak Was przekierują do żywego człowieka na odprawę. I ten żywy człowiek przy normalnej odprawie tej bagażowej i tak od Was znowu chce paszport. Ja mówię, mordo, po co Wy w ogóle te maszynki macie? Patrzyłem i nie tylko mnie to odrzuca ta maszynka. Nie wiem, czy to mają w formie testu, czy po prostu to jest jeszcze niedopracowany produkt. O co chodzi? Nie mam pojęcia. Wprowadza to jedynie zamieszanie, dziewczyny tam gonią, turyści się denerwują. Później jeszcze przy okienkach ja mówię, przecież już masz skan mojego dowodu, przecież w maszynce już to skanowałem. On chce jeszcze raz. No. Zobaczymy, jak lot będzie wyglądał. Panie Mietku, zaczynasz Pan narzekać. Ale jeżeli ktoś mówi, że coś jest wow, no to ja Wam pokazuję, czy jest wow, czy wow może nie jest. Sprawnie przeszła również kontrola bezpieczeństwa, kontrola paszportowa. Nie wiem, od czego to zależy, że powerbank na części lotnisk gdzieś wykryją, czy jakby odrzucą bagaż, że jest powerbank i trzeba go jeszcze, musi go Pani zobaczyć, czy Pan, że to powerbank, a na części lotnisk w ogóle tego nie wykryją, czy jakby widzą to, albo mają lepszy sprzęt, że widzą, że to jest powerbank. Nie mam pojęcia. Jeżeli macie taką wiedzę, napiszcie, jak to jest
No bo przecież jeżeli to jest kontrola bezpieczeństwa, no to albo na wszystkich lotniskach jest to urządzenie, które powinno być sprawdzone, albo na żadnym, nie? Pozwólcie, że nieco podsumuję Tajlandię. To zbyt wielkie słowo Tajlandia. Że podsumuję Bangkok, bo tylko tutaj przez kilka dni przebywałem. Dlaczego się tutaj znalazłem? Ponieważ stąd miałem przesiadkę z Wietnamu. Chciałem zobaczyć na kilka dni, poczuć klimat Tajlandii. Po samym Bangkoku nie podejmę się takiej oceny. Bangkok sobie wziąłem ze strony zakupowej, jak zresztą mieliście okazję na poprzednich materiałach widzieć. Zatem ta turystyka zakupowa w Bangkoku. Czy jest tanio? Zobaczcie w poprzednich odcinkach, wszystkiego się dowiecie. Nie chcę oceniać Tajlandii po samej stolicy. To tak jakby ktoś ocenił Polskę, będąc tylko w Warszawie. Nie sądzicie? Uważam, że Tajlandia ma wiele do odkrycia. Na ten moment nie zyskała na mojej liście wyższego pułapu, ale na pewno jest ciekawa i widzę potencjał i nawet wiem, w jaki sposób chciałbym ją odwiedzić i w jakich tematach chciałbym troszkę pobuszować po Tajlandii. Nagrywam kible również. Jak nagrywać, to nagrywać wszystko, nie? Także żegnając się z Tajlandią, zapraszam Was na podróż do Doha. Jak będzie wyglądała, jak w środku samolot, co tam dadzą do jedzenia i tak dalej. Zapraszam na kolejne ujęcia. No i to tyle. Obsługa w Katarze od 1 do 10, powiedziałbym 5. Widać chyba przereklamowany Katar jest. Takie ja mam doświadczenie. No i mogę przywitać się już oficjalnie z Wami na lotnisku w Doha. Pierwsze wrażenia? Bardzo duże, bardzo ładne lotnisko. Wszędzie pomocni. Od razu, jeżeli widzą zagubioną owieczkę, to już się pytają pracownicy lotniska, czy pomóc, w którym kierunku zmierzamy. Więc bardzo na plus. Na wypasie. Internet jest, ale internet, który niby ma duży przesył, lecz nie do końca, bo nie wszystkie aplikacje działają. A teraz Wam pokażę coś dla miłośników motoryzacji.
to jest, że ja stoję, mówię do Was, a obraz się porusza. Magia filmu. To nie żadna magia, tylko jestem na taśmie, na schodach ruchomych. O, a za mną ludzie. Jestem na przesiadce w Doha. I to jeszcze nie koniec mojej podróży, bo mówiłem Wam, że jeszcze lecimy do Doha, a później jeszcze gdzieś. Teraz mam jakieś godzinę i przesiadamy się na samolot do Abu Dhabi. Muszę się spieszyć, bo mi się magia filmu kończy. Czyli będę musiał przebierać nóżkami. A druga sprawa to ceny. Słuchajcie, bułka, kanapka kosztuje 40 zł. Obłęd. Zatem kończy się magia filmu, czas przebierać nóżkami. Tyle, pa! W Doha byłem w toaletach, już wszystko normalnie, nawet gdy jestem na końcu terminala. A w Bangkoku pojechali po taniości. Tak mi się wydaje. Boarding do Abu Dhabi rękawem. No, nareszcie. A nie Katar, nareszcie. Wylądowane w Abu Dhabi. I co jest od razu widoczne, to jak załączycie Wi-Fi, bardzo szybkie Wi-Fi, wszystkie aplikacje działają. Jeżeli używacie VPN-a, nie ścina, ładuje się VPN, nie ma problemu. Abu Dhabi, owszem, działa. A jeżeli chodzi o poprzednie lotnisko w Katarze, no to tam był problem. Jeśli już byliście w Abu Dhabi, to przechodzicie do bramek automatycznych. Dajecie paszport, on się skanuje, patrzycie w kamerę, bramka się otwiera, tyle. Po temacie wchodzicie, już nie ma kontroli takiej przez człowieka. Bardzo sprawnie to idzie, jest tych bramek chyba ze 20. Pojawiła się bluza jako moje odzienie, a jestem w Abu Dhabi. To nie jest dobry znak, gdzie tu jest temperatura 24 stopnie. Doleciałem do Abu Dhabi. To już jest w zasadzie zakończenie serii z Azji. Moi drodzy, jeszcze może kilka ujęć z lotniska. Z tego miejsca chcę Wam bardzo podziękować. Jeżeli oglądaliście wszystkie odcinki, bardzo Wam dziękuję. Jeżeli nie, a chcecie wrócić, zapraszam. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Subskrybujcie, lajkujcie. Jeszcze raz na koniec. Nie mogę się z Wami rozstać. Tak mi było miło, że byliście ze mną. Do miłego zobaczenia w kolejnych podróżach. Trzymajcie się. Cześć.